Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Tutaj mamy moją młodzież, młodzież 2024 po treningu, oblocie koło gołębnika, trening, jak to mój tata powiedział, ruda ich trenuje. No jeszcze jesieni nie ma, a już ostatnimi czasami, nie wiem czy młode już powychodziły i ganiają czy co, ale od jakiegoś czasu straszną nerwowość w powietrzu widzę, aż odechciewa się gołębie dorosłe wypuszczać, młode no muszą latać, bo sezon lotów się zbliża, no i są wypuszczane rano i są przeganiane, zbijają się tutaj w grupy z sąsiadami. One nie wiem, są tak wystraszone, że z gołębnika nie chcą wychodzić. Jak się otworzy wlot, to z gołębnika nie wychodzą. Nie wychodzą z gołębnika. Trzeba je wręcz wygonić. Jak się je wygoni, to potem latają dobrze. W momencie wyganiania okazało się, że jastrząb robi sobie jakieś patrolowe pikowania na gołębnik, na woliery starych gołębi. Już parę razy widziałem, one w wolierach siedzą, te stare. Jastrząb pikuje nisko z nadlasku, z nadłąki, nadlatuje. I te młode, dzisiaj też byłem świadkiem, jak na oblocie się zbiły w kupę tu z gołębiami z dwóch sąsiadów, bo masa się zrobiła niesamowita w powietrzu, taka ławica furgająca, która tam, widziałem, chyba tego jastrzębia atakowały, czy zbiły się w jedną wielgachną całość. Na tych oblotach te gołębie się rozlatują po okolicy, bo łączą się z innymi, porozganiane. Trzeba z tym karmieniem tych gołąbków nie jest prosto, bo one, jak mówię, się rozlatują po całym świecie. Zresztą pokażę wam, jak one latają na tym oblocie. Na razie zdrowie widać jest, dopisuje i wszystko, ale te drapieżniki, mówię, męczą straszliwie tutaj je. Na każdy jakiegoś ptaka reagują ostrym podnoszeniem się w powietrze, czy kruka, no to akurat pozytywne, bo ten kruk nawet przeganiał tego jastrzębia dzisiaj. No ale co roku są większe problemy, o ile zawsze się to zaczynało na jesień, tak teraz jeszcze się sezon młodych nie zaczął, a po prostu stare gołębie odechciewa się wypuszczać, a te młode no trzeba poczekać, aż się zlecą, powchodzą, dobijają bardzo długo, aż wszystkie się zlecą, żeby po prostu je normalnie nakarmić. Nie jest to takie proste. No, wyglądają w ten sposób, dojadają tu sobie, bo właśnie potem te jedne, tak powiem, zjedzą te co są w gołębniku, to zjedzą tym co sobie gdzieś tam w świecie latają i nie jest to proste. Tak wygląda moja młodzieżówka. Tak jak powiedziałem, na koniec filmu pokażę, jak latają. Tutaj mogę złapać, o, rudzielce tu są z moich gołębi rudych, tu rudy pstry, tam płowy rudy, tam też je rudy, sobie jedzonko, może w ręce jakiegoś pokażę. Dzisiaj nasi siatkarze awansowali, przed chwilą metr siatkówki zakończył, awansowali, 4 lotki do zrzucenia, 4 jeszcze ma. To nie jest taki, to są z lotników, to nie jest z lotniczki, no to jest tak, jest po synie szaleńca, samczyk po córce szaleńca, przepraszam, po córce szaleńca, po rudej. 4 lotki ma, w ten sposób tutaj gołąbek wygląda, rudzielec. Normalne pod spodem. Pojad, mają apetyt. Piękne oko, takie właśnie nie glazer,
ale bardzo fajne. Jego braciszek był rozwalony po jednym z oblotów. 6 gołębi zostało uszkodzonych na jednym oblocie. Najpierw mi się złapał krwistorudy, a raczej chyba krwistoruda po samiczce z 13 roku, starej rudej, która wydała kapitalne gołębie. Siostra jej w tym roku te upalne 700 zrobiła w konkursie i 500. Fajnie leciała. Połowa ruda to jest krwistoruda, także nadzieja tych rudych to jest późniejszy młody. 3, 6, 4 lotki zrzucone. Znaczy późniejszy. No, te późniejsze się tak pierzą. 3, 5. Tu 5 już ma zrzuconych, czyli tu zrzuciła, tu coś w ogonie wymienia, bo tu jest dziura. Ale fajne oczko. To jest z tych moich krwistorudych. Tak sobie wygląda. Tu jest połowy rudy. Połowy rudy. Ojciec był najlepszym lotnikiem oddziału. Imbret to jest, bo to jest wnuk szaleńca razy córka szaleńca. Takie łączenie. Samczyk to jest. Tata był najlepszym lotnikiem oddziału. Wszystkie konkursy miał w 50 na oddział. 3-6 to też jest. A tutaj tu się fajnie pierzy. To są piszczalki. Tu pokrywy powoli wymienia. Jak widać, o tu trochę piszczali jest na nim. Ogon też, o, piórka lecą. Tu ogona brakuje, o, no nie, że wyrywa mu teraz, tylko trochę nerwowy jest, ale te piórka wychodzą, bo one się pierzą. To nie tylko, że on się wyrywa w ręce. Tu wól. O, wylatują te pióra. No, pierzy się. Także muszą też dostać coś zjeść, bo potrzebują na upierzenie. Więc raczej jak było widać w karmniku, pary no nie są zagłodzone. Apetyt dopisuje. Zresztą najedzony. Także rudzielec kolejny. O, tu jest rudzielec wnuk szaleńca. Wnuk szaleńca po 2 rudych. O, taki lerch, jaki on ma ciekawy kolorek. Właśnie to jest brat tego, co pokazywałem wcześniej, a może raczej siostra. Taka lercha. 4 do zrzucenia. O, jaki kolor. Jaki kolor wyszedł. Jakiby srebrny. Nie wiem, czy to widać w ogóle. On był rozwalony, ale już nie widać tego. Już się to zagoiło. On się właśnie, tu był rozpruty, ale już śladu nie ma. To parę dni temu się te piórka, nie będę mu tego kopał, ale o, taki fajna łódeczka w ręce. Też nakarmiony. Tu po główce widać coś białego, coś pierzy. Tu na karku widać, o. Nie są takie gładziutkie, bo przepierzają te lotki. Tu część jest starych, część nowych. No, te lotki są nowe, trochę ciemniejsze. Więc on taki, ale ciekawy kolorek wyszedł, taki andalus czy lerch, jak to mówią, z moich szaleńców i rudych. O, piórka zostają w ręce. Piska koło oka. Tu są szpaki pitbulle. Teraz jest rodzeństwo także ich na rozpłodzie, ale już nie rzucałem ich do lotowania, chociaż na siłę mogły być jeszcze lotowane, bo one już jedną, czy powiem tak, ale no nie chciałem, bo te młodsze się potem dorzuci, to te je wyprowadzają, ciężko to potem ogarnąć, musiały być na osobnym przedziale. W każdym razie tu szpaczki z pitbulli. Nie wszystkie wyszły szpaki, wyszły też niebieskie. Akurat tam w tej chwili są 3 szpaki. Siwka wziął kolega. Ajajajaj. Pióreczka lecą. Nie wyrywaj się. Tu drugi rząd. Teraz pierzą. Mówię, te młódki coś potrzebują. 4 lotki też do zrzucenia. O.
4 tu zresztą widać ciemniejsze piórka. Tutaj drugi rząd, ładnie pierzy, ale na masie fajny. Ej, nie wyrywaj, bo sobie powyrywasz. Na masie fajne oko. Szpaki tu mam pitbulle, bo są też siwki, jak wspomniałem. Szpaki są to wam pokażę tego. O, nie wiem, samiczka. Zobaczymy. Tu jest kolejny. Fajne oko. Ten ma 3 do ściepania. 3. No zobaczymy, czy te pitbullki dołożą coś szybkości tym gołąbkom, jak one między moimi będą się ścigać. Nie ukrywam, że to są akurat gołąbki nowe, eksperymentalne i będziemy je testować na lotach młodych, na tych sprintach dla młodych, co one pokażą. Także szpaki, także te gołąbki, co są teraz na rozpłodzie, na pewno mam do lotu, są rodzice, więc mi sobie późniaki nie będę zostawiał, no bo te dopiero jak przeżyją, to będzie ich kilka na roczniaki. Jak zależy jaki będzie sezon, kilka, mogą wszystkie zginąć, zobaczymy. Mogą fajnie lecieć, to się okaże. O, ciekawi mnie, jak te nowe gołębie tutaj z pitbulli, z Porsche tu też są, nawet nie wiem, czy się oblatały koło domu, bo to też dużo szczęścia trzeba. O, mówię, ten jastrząb też to wszystko rozgania, atakuje, nogi łamią i czasami loty się nie zatrzęły i w głupi sposób ileś tam gołębi jednak koło domu jest pogubionych z tego, co się wypuściło. Jeszcze spisu nie robiłem, nie analizowałem, co jest, co nie ma. Zresztą spis zrobię, to tak nie będę za bardzo po co się denerwować. Będziemy dawać na loty, co miało szczęście się obstać i będzie dobre, to będzie się miało okazję wykazać. Musi mieć jeszcze gołąb to szczęście, żeby się po prostu oblatał i został. Także szpaczki są. Tu właśnie z takich sprinterów to jest Sagan. To jest po wnuku Sagana. Wnuk Sagana i Rico. Też zupełnie nowe gołębie na rozpłodzie i 100% krzyżówka z 2 nowych ptaków. 2 takie, złapałem jednego. Potężne 2 samce odkładałem. Ała, nie wyrywaj się. Zobaczymy, co właśnie tych parę nowych sprinterów. Pokażę. A nie wyrywaj się, ale nerwusek. Ja cię kręcę. Ciekawe, czy to będzie też takie szybkie do lotów, jak do wyrywania się z ręki. Potężna łeb. No siła jest w tym gołębiu, piersity. A co pokażę? A tu mamy Pitbull Challenge. Ze szpaczki pitbullki jest taki gamoń. Pstrokaty. O. Także zobaczymy. No, a tu jest rudzielec. A teraz zauważyłem, jak skrzydło rozciągam, że on ma, kurczę, w obu skrzydłach złamaną ostatnią lotkę. I z jednej strony, i z drugiej. Tak bym miał 3 lotki do zrzucenia, a ostatnia złamana. No ja pierdzielę. Oj, co z takim? No skrzydło jest, no bez tej ostatniej lotki. Wiadomo, przynajmniej powinien loty przylatywać.
przylatywać, żeby nabrał doświadczenia, jak leci się do domu. No niestety. Teraz wam pokażę, jak te gołąbki na oblocie się sprawują. Tak tu stoją jak żołnierze. Tak, tutaj jest przerobiony gołębnik dla gołębi starych. W sumie po co mi robić tutaj gołębnik młodych? W tej części zrobiłem te cele dla starych, bo można to podzielić, że to jest tak jak dla młodych, na połówkach siedzą, a będę chciał tu mieć stare, to będą stare. Daje to większe możliwości, bo tak jakby ten gołębnik jest, tam jest część starych, a tu jest przedział na młode. Ale na wiosnę można wykorzystać, dać tu rozpłód. Rozpłód tu wtedy wychowa młode. One się tu wychowują i od razu zostają. Nawet nie muszę ich przenosić. Także rozpłód tu na te cele potem idą. Na te cele idzie rozpłód. Podoba mi się to rozwiązanie. Robienie gołębnika dla młodych. Jakby mija. Te miski są dlatego, że tu był rozpłód po prostu i je tylko poprzewracałem. A te młode, które się wychowały, to tu były. No potem rozpłód zabrałem i były oblatywane. Także tak sobie to rozwiązałem. Są cele, więc jest możliwość na przykład te młode tu zostawić po sezonie, żeby lecieć normalnie nimi jako stare. Z cel czy z totala, bo jest wszystko jakby dostosowane do tego. Tu jest przedział na samiczki, one tu też jakby z tego korzystają. Aha, no pierwszy lęk młodych był przełożony tutaj. Tu siedziały, więc pierwszy lęk został przełożony, a drugi lęk, jak urosnął, zabrałem stare. No i w ten sposób połączyłem je razem i siedzą na 3 przedziałach. Tak to tu zostało przeze mnie rozwiązane. O, też tu czarne szeki z dalekodystansowych gołębi się pokazują, bo nie same sprintery tu są, no ale tych parę sprinterów. Ogólnie jak te gołąbki się prezentują. O, ten w ogóle rudy, on się w tej celi wychował, także w celi, której się wychował, to siedzi. Także to jest przy tym wszystkim zabawne. No. Tu właśnie sobie szymelek siedzi w wolierce, właśnie wychowany. Bo co, już zostawiłem go przy starych, gdzie się wychował. Tu je mędrysy, gołąbek. W tej chwili mam młode, zresztą wejdziemy tu jeszcze do rozpłodu. Jest taki agresywny. To jest młody, łączenie Porsche, wnuczka Porsche łączona na wnuczka Kittla. Także 2 takie są. Niedługo będą dorośnięte. Taki, ale bojowy gołąbek, się puszy. Agresywny. Samczycho chyba to będzie. Tu są po najlepszym lotniku oddziału. Takie imbredy na rudę. Właśnie tam pokazywałem te starsze rodzeństwo, co będzie lotowane. A tu takie baluszki. Tam siedzi na jajkach, bo samica zniosła. To jest Żinoklikę, sparowany z moją lotniczką, którą wycofałem do rozpłodu. Tutaj ile? 5-6 tych lotniczek wycofałem. No i one są łączone z samcami rozpłodowymi. W tej chwili mają jajka. Poprzekładam, bo raczej nie będę chciał, żeby to chowały, ale to będę mógł poprzełożyć sobie podlotowe. Tam kolejny pitbullek siedzi. Na 2 takie są właśnie gniaździaki, szymelki. Właśnie z pitbullki. Drugi w ogóle do niego wskoczył, także 2 pitbullki. A tu drugi z gniazda Porszak. Myślę, że to będzie samiczka, a tam będzie samczyk, po prostu para Porsche Kittel. Takie bydlaczki.
A tu można zobaczyć, jak latały. Ledwo je wypuściłem, zaraz rudy trener się pojawił, żeby je pogonić. Też latały w okolicy młode sąsiadów. Dość sporej ilości. One się tam nad polami zgromadziły i to taka naprawdę potężna grupa w taką kulę falistą. Taką kulę falistą się zgromadziły i goniły tam jakieś ptaki. Nie wiem, czy tego jastrzębia, co ich atakował, czy jakiegoś innego, ale widać go tam w ogóle na dole. Widać, jak tam nad nim latają i taką kulą. Tu w pobliżu jest 2-3 sąsiadów, co mają gołębie. Wiadomo, że wszyscy mniej więcej rano o tej samej godzinie puszczają. One zbiły się w taką potężną bandę. O, teraz się rozchodzą w swoją stronę, także naprawdę wszystkie sąsiadów gołębie razem i ten jaszcząb to goni. Oni się gonią z tym drapieżnikiem. Z kruki czy cokolwiek przeleci, zaraz idą w powietrze, strasznie postraszone. Nie trzeba nic robić, żeby latały, po prostu nadgołębnik pikuje drapieżnik i wręcz wieczorami to jest w ogóle strach wypuszczać, żeby nie pogonił, żeby na pewno usiadły. Rano jak troszkę przegonią czy odgonią się od domu, to przynajmniej wracają, więc no nie wiem, bardzo ciężko jest. Coraz gorsze te sezony, jeśli chodzi o ataki drapieżników. Trenerzy właśnie gonią te gołębie jak najęte. I one sobie po prostu razem latają, a później w panice, na przykład od ojca, to w panice potem widać wpakowują się do gołębnika. One w ogóle z gołębnika nie chcą wychodzić. Jak się otworzy wlot, to na obloty w ogóle nie mają ochoty iść, a potem latają, nie siedzą na dachu, ale jeśli chodzi o wychodzenie z gołębnika, nie mają absolutnie ochoty na to, żeby z tego gołębnika wyjść. Są tak przestraszone, są tak wystraszone tymi atakami. Zdrowie chyba jest, się rozkręcają przez te... No, pozytyw jest taki, że latają, nie? No jak widać latają. Miały też parę środków naturalnych, dostawały na karmę, do wody prozdrowotnych takich, żeby też te zdrowie było. Nic w sumie specjalnego, tam karmę pokazywałem na wcześniejszych filmikach. Jak widać, no ekipa jest tu, jeszcze od sąsiada się do nich dobiły, ale ekipa latająca nad niebem, zbita w taką kulę, jest niezła, także widoczki jak widać są. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dajcie łapkę w górę, włączcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dobry lot.